Na przestrzeni ostatnich lat obserwuję, że coraz więcej firm, między innymi Allegro, decyduje się właśnie na budowę tego typu kompetencji wewnątrz swoich struktur. Te kompetencje, które wymieniłem, można nazwać kompetencjami przyszłości, których wymóg będzie coraz bardziej widoczny w środowisku pracy i będziemy się z tym coraz bardziej stykać. Będziemy widzieć te właśnie kompetencje coraz częściej jako wymagania w ofertach rekrutacyjnych. Pozytywnym wyzwaniem jest to, że w ramach zespołu posiadamy dużo więcej pomysłów niż faktycznych możliwości realizacji i to wymaga od nas właściwej priorytetyzacji. Jakie rozwiązania i projekty biznesowe wdrażamy w Allegro? Jakich ekspertów, narzędzi i procesów potrzebujemy, aby te rezultaty osiągnąć? Cześć! To jest Allegro Podcast, a ja nazywam się Krzysztof Palfner i wspólnie z naszym zespołem porozmawiamy o tym, dlaczego dobrze tu być. Mój dzisiejszy gość to prawdziwy człowiek od zadań specjalnych. Porozmawiamy dzisiaj o kompetencjach przyszłości oraz umiejętnościach, jakie są niezbędne w świecie biznesu. Gotowi na podróż w przyszłość? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Krystianem Jackowskim z działu advertisingu. Cześć Krystian. Cześć Krzysiek. Trochę cię przedstawiłem, ale chciałbym, żebyś więcej powiedział o sobie, o swoim stanowisku, o obszarze, w jakim pracujesz. Jasne. Nazywam się Krystian Jackowski. Od 2 lat pracuję w Allegro. Obecnie w ramach obszaru advertisingu, gdzie mam przyjemność prowadzić zespół, który odpowiada za 2 istotne obszary. Po pierwsze za zarządzanie ścieżką życia naszych klientów. W tym przypadku mam na myśli sprzedających na Allegro, którzy korzystają z rozwiązań reklamowych, a także za tworzenie strategii cenowych dla naszych produktów. Obecnie pracujesz, tak jak wspomniałeś, w advertisingu, lecz jeszcze niedawno pracowałeś jako Senior Strategy and Transformation Manager. Skąd ta zmiana i czym różnią się te działy? Do Allegro dołączyłem w roli wewnętrznego konsultanta, w ramach której byłem odpowiedzialny za wspieranie wybranych projektów strategicznych w naszej firmie. W ramach tej roli miałem możliwość pracy nad kilkoma różnorodnymi projektami. Ostatnia z nich była właśnie w obszarze advertisingu. W ramach tej pracy po kilkumiesięcznym projekcie doszliśmy do wniosku, że wyzwania, które stoją przed nami, wymagają dłuższego niż standardowo zaangażowania. W związku z tym podjąłem decyzję o przejściu właśnie do obszaru advertisingu, aby dalej rozwijać te zagadnienia. Pytałeś, Krzysiek, o różnicę pomiędzy tymi rolami. Z mojego punktu widzenia podstawową różnicą jest zakres odpowiedzialności. Transformation Manager jest odpowiedzialny przede wszystkim za dostarczanie konkretnych rezultatów czy produktów w określonym czasie, natomiast w obecnej roli odpowiadam długoterminowo za realizację wybranych KPI-ów biznesowych. Rozumiem, jasne. Dobra, ja bym chciał tutaj się na razie skupić bardziej na tej twojej wcześniejszej roli, czyli Senior Strategy and Transformation Manager. I chciałem cię zapytać, jak wygląda taka rola człowieka od zadań specjalnych, bo tak możemy to nazwać. Jasne. Muszę przyznać, że moja pierwsza rola w organizacji była świetną okazją do zrozumienia biznesu Allegro, ponieważ w jej ramach zrealizowałem kilka różnych projektów, z których de facto każdy dotyczył innego obszaru naszej firmy. Dla mnie było to bardzo wartościowe, ponieważ poprzednie 10 lat pracowałem zupełnie w innej branży, ponieważ pracowałem w sektorze finansowym. W przypadku Allegro ten okres pracy jako Transformation Manager to był okres, w ramach którego wspierałem wiele zespołów, między innymi zespół komercyjny, zespół merchanta, zespół technologii i advertisingu. Myśląc o roli Transformation Managera, zakres tej roli jest dostosowywany w zależności od konkretnej sytuacji i potrzeby. I myślę, że można wyróżnić takie 3 modele w tej pracy. Po pierwsze, jest to model interim managementu. Jest to taka sytuacja, w której w Allegro tworzymy nowe stanowisko, na które poszukujemy idealnego kandydata, którego jeszcze po prostu nie mamy na pokładzie, albo występuje w naszych istniejących strukturach jakaś luka. I w tej sytuacji Transformation Manager przejmuje pełną odpowiedzialność za realizację wybranych prac właśnie w tym obszarze, który potrzebuje wsparcia. Drugi model to model prac projektowych. W ramach tego modelu Transformation Manager odpowiada za cały lub za część projektu, który realizujemy w Allegro i bierze oczywiście odpowiedzialność za wybrane elementy i cele, które właśnie są związane z tym projektem. Ostatni model, taki bym powiedział light model, to model doradcy. W ramach takich projektów Transformation Manager jest
odpowiedzialny za wsparcie zespołu i dzielenie się swoim doświadczeniem, w mniejszym stopniu w tego typu przypadkach bierze na siebie konkretną odpowiedzialność. Raczej jego zadanie polega na tym, żeby upewnić się, że planowane rozwiązania są najlepszymi z możliwych, które mamy. I myślę, że to dobrze obrazuje, na czym polega rola Transformation Managera, ponieważ jest to taka rola, w której twój kolejny projekt z dużym prawdopodobieństwem będzie dla ciebie czymś nowym i wiąże się z obszarami, w których nie posiadasz wieloletniej ekspertyzy, a oczywistym moim zdaniem jest to, że nie można być ekspertem absolutnie w każdej możliwej dziedzinie. I to, co ważne, z mojego punktu widzenia taka rola pozwala na większą efektywność, ponieważ większość zespołów nie potrzebuje tego typu kompetencji na stałe, a ten model pracy pozwala właśnie dostarczać wartości tam, gdzie ona w tym momencie firmie jest potrzebna. Poza tym, że na rynku istnieją firmy konsultingowe, które między innymi dostarczają takiej wartości, na przestrzeni ostatnich lat obserwuję, że coraz więcej firm, między innymi Allegro, decyduje się właśnie na budowę tego typu kompetencji wewnątrz swoich struktur. Okej, czyli przedstawiłeś nam 3 modele, które w zasadzie pojawiają się w takiej roli, a czy mógłbyś powiedzieć o konkretnych zadaniach, za które ty byłeś odpowiedzialny, pracując jako Transformation Manager? Jasne. Tak jak już wspomniałem, miałem okazję pracować z różnymi zespołami, które reprezentują różne obszary naszej firmy. Miałem w zasadzie możliwość pracy w każdym z tych modeli. Jeżeli chodzi o przykładowe projekty, które realizowałem, to było to m.in. budowa strategii operacjonalizacji dla automatyzacji i robotyzacji procesów wewnątrz Allegro. Był to rozwój Customer Journey w ramach obszaru advertisingu. Innym projektem była optymalizacja procesów wewnętrznych w ramach obszaru komercyjnego. W ramach tych projektów odpowiadałem za różne zadania. Myślę, że to dobrze definiuje też rolę Transformation Managera, ta nieprzewidywalność. To znaczy bardzo trudno jest tę rolę zamknąć w jakimś konkretnym zakresie, który da się opisać. To jest bardzo ogólna rola, która musi mieć bardzo wysoki poziom adaptacji do konkretnych wyzwań, które w cudzysłowie leżą na stole. Więc jeżeli chodzi o te zadania, to te zadania naprawdę były różne, począwszy od zarządzania zespołem, analizowania danych, opracowywania strategii, czy kończąc już na wdrażaniu poszczególnych rozwiązań, które zostały wymyślone, zaakceptowane przez zespół. I tutaj oczywiście chciałbym, Krzysiek, opowiedzieć tobie więcej trochę o tych projektach, natomiast ze względu na poufność oczywiście nie mogę się z tobą podzielić większymi szczegółami już dotyczącymi tych konkretnych projektów. Jasne, rozumiem. Natomiast myślę, że coś, co możesz mi powiedzieć, no to jakie kompetencje czy umiejętności są kluczowe, żeby pracować w takim zmiennym modelu? Praca, w której de facto zmienia się środowisko co kilka miesięcy, stanowi duże wyzwanie. Tak, zdecydowanie. Taki model pracy z mojego punktu widzenia wymaga przede wszystkim innowacyjnego, analitycznego myślenia, umiejętności aktywnego uczenia się, zdolności krytycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów, a także to bardzo ważne, umiejętności przywódczych. Wśród wymienionych przeze mnie umiejętności, jak zwrócisz, Krzysiek, nie ma żadnych, które wymagają posiadania wieloletniej ekspertyzy w wybranym wątku. Tak? Z mojego punktu widzenia, tak jak sobie spojrzymy, świat, w którym żyjemy, bardzo mocno się zmienia. Dysponujemy obecnie dużo większą ilością informacji, danych niż kilkanaście lat temu. Coraz istotniejsze od posiadania informacji jest umiejętność wybierania z nich tych ważnych i łączenia między nimi kropek, żeby wyciągać właściwe wnioski. Ja to trochę nazywam takim syndromem Google. Jak nie mieliśmy wyszukiwarki Google, to bardzo liczyło się to, co się przeczytało w książkach, to była wiedza, którą się konkretnie posiadało. Dzisiaj każdy z nas może stać się trochę ekspertem w dowolnej dziedzinie, natomiast to, co jest krytyczne, to właśnie umiejętność znalezienia tej syntezy i tych najważniejszych informacji, bo tej wiedzy jest po prostu za dużo względem tego, co jesteśmy w stanie jako ludzie przyswoić. I wracając już jakby do modelu, pomimo tego, że tak jak myśląc oczywiście o roli Transformation Managera, wydaje mi się, że dzisiaj taki model pracy nie dotyczy wielu osób, natomiast wiele raportów rynkowych wskazuje, że te kompetencje, które wymieniłem, można nazwać kompetencjami przyszłości, których wymóg będzie coraz bardziej widoczny w środowisku pracy i będziemy się z tym coraz bardziej stykać, będziemy widzieć te właśnie kompetencje coraz częściej jako wymagania w ofertach rekrutacyjnych. Zmiany nadchodzą, akcelerują, rozwój technologii przyspiesza te zmiany. Czytałem ostatnio takie opracowanie, które wskazuje, że to pokolenie, które wchodzi obecnie na rynek, będzie musiało się zmierzyć z zmianami zawodowymi nawet 5 do 8 razy w trakcie trwania kariery zawodowej. Bardzo często z koniecznością zmiany profesji, czyli całkowitego obrotu o 180 stopni. To znacznie więcej niż dotyczy naszego pokolenia czy pokolenia naszych rodziców. To pokazuje, w jakim stopniu te bardziej ogólne kompetencje, ale super istotne, będą wpływały na sukces wybranej osoby.
No i wydaje się, że spora część z nich będzie wykonywała zawody, których nawet jeszcze nie ma, prawda? Bo to też Zdecydowanie. istnieje takie prawdopodobieństwo, raczej możemy być prawie pewni, że tak będzie. Jeżeli chodzi o rolę, o której rozmawiamy, można powiedzieć, że jest to praca w ciągłym stresie? No bo nie wiesz, co za chwilę cię spotka, tak na dobrą sprawę. Zależy, jak definiujemy stres. Ja nie czuję, że doświadczam stresu związanego z ciągłą zmiennością zadań. Z mojego punktu widzenia jest to pewnego rodzaju dreszczyk emocji, który napędza mnie do dalszego działania i w efekcie przynosi mi dużo satysfakcji zawodowej. W kontekście stresu myślę, że to, co pomaga mi funkcjonować, to uświadomienie sobie tego, że nie zawsze można być perfekcyjnym, a każdą niedoskonałość można przekuć w okazję do rozwoju i bycia lepszym po prostu kolejnym razem. I takie podejście myślę, że pozwala mi przełożyć uczucia, które powszechnie ludziom się kojarzą jako negatywne, na coś zupełnie odwrotnego. I myślę, że to jest właśnie taki sposób pozytywnego myślenia o stresie, który pomaga funkcjonować w świecie, który się zmienia. Okej, dzięki. Chciałbym na chwilę wrócić, myślę, do rozmowy trochę o tych modelach pracy i chciałem cię zapytać, czy uważasz, że jesteś bardziej takim kołem ratunkowym, czy może liderem, który wchodzi do działu, żeby osiągnąć pewne cele, wyniki? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Moim zadaniem przede wszystkim jest pomóc zespołom, dla których pracuję, osiągnąć cele. I to jest absolutnie mój punkt koncentracji. Oczywiście realizacja celów może wymagać różnych konfiguracji organizacyjnych, jednak najważniejsze jest to, aby to cały zespół osiągnął sukces na końcu danego projektu, danego etapu czy okresu działania. I Transformation Manager ma przede wszystkim w tym pomóc. Stąd ja nie myślę o tej roli jako o czymś wyjątkowym, nadzwyczajnym. Bardziej powiedziałbym, że ta rola jest bardziej katalizatorem zmian niż kołem ratunkowym. Jasne, rozumiem. Ale spójrzmy na to w ten sposób. Wchodzi jednak osoba z zewnątrz i w zespole może pojawić się pewien opór wobec zmian. Jak przekonujesz, że twoje działania mają sens? Myślę, Krzysiek, że to bardzo ciekawe pytanie. Moje doświadczenia zawodowe, także spoza Allegro, pokazują, że nastawienie do takiej osoby z zewnątrz może być różne. Zaczynając od radości, że ktoś przychodzi i pomoże, kończąc na obawach i pytaniach o rzeczywisty cel pojawienia się tej osoby w zespole. To jest czasami takie, bym powiedział kolokwialnie, szukanie drugiego dna. Podobnie różne reakcje mogą się pojawiać w kontekście pomysłów, które są właśnie przez Transformation Managera proponowane. I jest to naturalne. Dlatego w swojej pracy bardzo dużą uwagę przykuwam do budowy relacji z członkami zespołu, a w zakresie prezentowanych rozwiązań bardzo dużą uwagę przykładam do tego, aby rozwiązania, które proponuję, były uzasadnione, mając na uwadze fakty. I to zazwyczaj pomaga. Powiedziałbym, że to tyle teorii, natomiast trochę odnosząc się do Allegro, w praktyce moje obserwacje są takie, że ta współpraca przebiegała zawsze bezproblemowo i w Allegro obserwuję dużą otwartość moich koleżanek i kolegów właśnie na taki model pracy, osoby trochę z zewnątrz, która przychodzi pomóc. Natomiast myśląc jeszcze chwilę o Allegro, wydaje mi się, że jest to pewien element DNA naszej firmy, że właśnie w taki sposób podchodzimy do rozwiązywania problemu, gdzie bardzo duża część wyzwań, które realizujemy w ramach firmy, są właśnie wyzwaniami realizowanymi cross-zespołowo. Jasne, a powiedz mi jeszcze proszę, kiedy wiesz, że cel został osiągnięty, że twój czas przy danym projekcie no po prostu się skończył? Tak, czyli to jest ten moment, kiedy przychodzi czas na nowe wyzwanie i nowy dreszczyk emocji. Myśląc o tym, to zazwyczaj na samym początku projektu jednoznacznie definiujemy sobie cele. To z tego powodu dosyć łatwo jest określić, kiedy dany etap pracy się zakończył i myślę, że w znakomitej większości przypadków projekty są po prostu później przejmowane przez zespoły, które wcześniej nad nimi pracowały, czyli okres pracy Transformation Managera to jest taki wybrany okres w cyklu życia pracy nad danymi rozwiązaniami. On ma w którymś momencie swój początek i koniec. Natomiast to, co jest ważne, że te początkowo określone cele nie są oczywiście sztywne. I moja obserwacja jest taka, że bardzo często w ramach bieżącej już pracy okazuje się, że przyjmujemy zupełnie inne założenia, że niekiedy całkowicie zmieniamy zakres pracy i ta elastyczność nie zmienia jednak tego, że w każdym okresie trwania projektu wiem, jaki jest cel mojej pracy i że zespół wie też, jaki jest cel danego projektu. Sporadycznie, i tu myślę, że ja jestem dobrym przykładem na to, że w przypadku niektórych projektów to zaangażowanie może przerodzić się jako dłuższe zaangażowanie i przejście właśnie do tego obszaru już w postaci takiej stałej roli i to myślę jest jedna z takich naturalnych ścieżek rozwoju dla Transformation Managera.
No właśnie, bo dla ciebie faktycznie tak to się skończyło, że ten ostatni, powiedzmy, projekt przerodził się w stałą współpracę, no i dołączyłeś do zespołu advertisingu, prawda? Opowiesz może, jakie wyzwania na ciebie czekają właśnie w tym zespole? Pomimo roku, który spędziłem w advertisingu, w większości tego czasu właśnie jako Transformation Manager, będąc już w strukturach obszaru advertisingu, cały czas czuję, jakbym był w trakcie misji transformacyjnej, ponieważ ciekawych wyzwań nam nie brakuje, a w zasadzie każdego kolejnego miesiąca odkrywamy nowe. Advertising w Allegro w ostatnich latach rósł kilkukrotnie szybciej niż całe Allegro, czyli to jest, bym powiedział, trochę taki startup w startupie, już bardzo dużym, ale też advertising rośnie dużo szybciej niż rynek reklamy. No i my jako zespół nie chcemy osiąść na laurach, chcemy kontynuować właśnie tą trajektorię. Obecnie wraz z zespołem koncentrujemy się nad wypracowaniem biznesowych rozwiązań, które sprawią, że oferowane przez nas produkty będą po prostu jeszcze bardziej atrakcyjne dla sprzedających na Allegro, a także, że narzędzia, które oferujemy właśnie sprzedającym na Allegro, będą jeszcze wygodniejsze i bardziej użyteczne. Pozytywnym wyzwaniem jest to, że w ramach zespołu posiadamy dużo więcej pomysłów niż faktycznych możliwości realizacji i to wymaga od nas właściwej priorytetyzacji. I ta właśnie priorytetyzacja, to też tak trochę nawiązując, jest jedna z istotnych kompetencji przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o priorytetyzację w ramach zespołu, w bardzo istotnej mierze opieramy się na głosie naszych klientów. Okej. Chciałbym cię jeszcze zapytać, jakie kompetencje czy jakie umiejętności są kluczowe, aby sprawdzić się jako ekspert czy ekspertka w twoim zespole? To bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Z mojego punktu widzenia przede wszystkim poszukuję tych uniwersalnych kompetencji, o których wcześniej rozmawialiśmy. Szczególnie w przypadku tego zespołu, który mam przyjemność prowadzić, mają znaczenie umiejętności analitycznego myślenia i syntezy. W Allegro mamy możliwość analizowania naprawdę wielu danych, a moim zdaniem kluczem do sukcesu jest wybranie tych właściwych i wyciągnięcie z nich właściwych wniosków, co nie oznacza oczywiście, że to są jedyne wymagania w stosunku do osób, które pracują w zespole. Oczywiście wcześniejsze zbliżone doświadczenia też mają znaczenie. I poza tym bardzo istotną kwestią jest zorientowanie na klienta. W Allegro bardzo często mówimy o tym, że mamy obsesję na punkcie naszych klientów i ich potrzeb i nie inaczej jest w moim zespole. Jest to element DNA naszej kultury organizacyjnej i to jest jedno z wymagań, które jest bardzo istotne w kontekście właśnie pracy w moim zespole. Bardzo ci dziękuję. Na koniec mam dla ciebie takie 2 pytania rozluźniające, tak to nazwę. Krystian, dlaczego dobrze tu być? Z mojego punktu widzenia powodów, dla których warto pracować w Allegro, jest wiele. Natomiast takie 3 najważniejsze, które widzę, to po pierwsze realne i widoczne w codziennej pracy zorientowanie na potrzeby naszych klientów, ta obsesja, o której mówiłem, zarówno w kontekście kupujących, jak i sprzedających na Allegro, którzy są naszymi de facto klientami. Po drugie, różnorodny zespół, który jest, i to też w nawiązaniu do naszych wcześniejszych pytań, który jest chętny do osiągania coraz ambitniejszych celów, rozwiązywania skomplikowanych problemów biznesowych. To, co ważne, większość projektów angażuje członków z różnych zespołów, którzy pracują razem właśnie nad osiąganiem wspólnych celów. Być może dlatego Transformation Managerom w firmie Allegro pracuje się tak dobrze. I trzeci powód, to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne, to jest realny wpływ na rozwiązania, które są wdrażane dla naszych klientów. To, co widzimy na tak zwanym froncie i to, co mają do dyspozycji nasi klienci. Jesteśmy dużą firmą, bardzo mocno wzrastamy, natomiast pomimo swojej już bardzo dużej skali działania, zachowujemy zwinność w działaniu i to pozwala nam na prowadzenie różnych eksperymentów, które pomagają nam być lepszymi. Nie posiadamy skomplikowanych ścieżek decyzyjnych, co bardzo cenię sobie właśnie w pracy codziennej. Super. I jeszcze takie pytanie, najdziwniejszy produkt, jaki kupiłeś na Allegro? Myślę, że takich produktów byłoby co najmniej kilka, dlatego, że ja jestem maniakiem Allegro i to nie jest jakiś dodatkowy marketing w trakcie naszej rozmowy, bo większość rzeczy kupuję po prostu na Allegro. Jest to dla mnie super wygodne, natomiast myśląc o takim produkcie, to może coś ostatniego, to wokół tego mała historia, ale krótka. Na co dzień do pracy dojeżdżam hulajnogą elektryczną i ze względu na konstrukcję, w której w tej hulajnodze silnik jest umieszczony w przednim kole, jest bardzo trudno dostać się do wentyla, żeby napompować oponę. I na Allegro udało mi się znaleźć taką specjalną przedłużkę, która pasuje dokładnie do mojego modelu hulajnogi. Kosztowała dosłownie kilka złotych, ale dzięki niej mogę sobie efektywnie, sprawnie i szybko pompować właśnie to koło na stacjach benzynowych i to bardzo podniosło mój poziom komfortu, jeżeli chodzi o transport z domu do pracy
pracę i w drugą stronę. Czyli na Allegro naprawdę jest wszystko, można powiedzieć. Ja nie przypominam sobie, żebym nie znalazł produktu, którego szukałem, a naprawdę wielu produktów poszukuję na Allegro, więc chyba potwierdzam. Krystian, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Życzę Ci zmian, żeby tych zmian było dużo, bo mówisz, że to jest coś, co nakręca Cię do dalszej pracy. No i powodzenia w dziale advertisingu. I jeszcze raz dziękuję. Super. Dzięki wielkie, Krzysiek, dzięki za te życzenia. Im więcej zmian, tym lepiej. Trenujemy nasze szare komórki, wszystkie synapsy i połączenia, tak żebyśmy byli lepsi każdego dnia. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. To już wszystko na dziś. To był Allegro Podcast. Skoro zostaliście z nami do końca, to pewnie jesteście głodni, aby usłyszeć więcej. Sprawdźcie linki w opisie odcinka i śledźcie nasz podcast w ulubionej aplikacji, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego dobrze tu być. Pamiętajcie, że możecie nas usłyszeć co 2 tygodnie w czwartek.